No i rozpoczynamy podejście żółtym szlakiem. Plan na dzisiaj jest taki, żeby przejść całe Karkonosze. Godzina 8:24. Docelowo będę się kierował teraz na Śnieżkę i myślę, że tam zrobię pierwszą przerwę, ponieważ zależy mi na czasie dzisiaj. Parę minut później miałem schronisko nad Łomniczką. Szybki łyczek wody wleciał i lecimy dalej. Jestem pod Domem Śląskim. Trzeba było założyć kominiarkę i polarek, ponieważ zrobiło się chłodniej, zaczęło wiać. I atakujemy Śnieżkę. Zostało mi jeszcze 200 metrów podejścia. Wejście na szczyt zajęło mi około 1,5 godziny, także teraz zasuszone śniadanko, kiełbasa rydzyńska i do tego 2 bułeczki fitness. Początkowo nie chciałem wchodzić na Śnieżkę, ale jest tak ładna pogoda, że się zdecydowałem. Zobaczcie widoki. Za mną Śnieżka, kieruję się czerwonym szlakiem w kierunku Słonecznika. Tu bym chciał dać taką radę dla osób, które nie były nigdy w górach bądź będą jechać pierwszy raz, żebyście nie sugerowali się pogodą, która jest na dole, ponieważ dzisiaj, pomimo tego, że jest końcówka maja, w Karpaczu dzisiaj mają być 23 stopnie, to na Śnieżce odczuwalna temperatura to była -1. Także zawsze sprawdzajcie pogodę idąc w góry. Ponują mi te kosodrzewinki. Zobaczcie, jak ja przy nich wyglądam. Jeszcze 2 miesiące temu nie było ich widać, były całe przykryte śniegiem. Wrzucę wam zaraz zdjęcie z wyjazdu z marca. Nie będę zgrywał bohatera, ale zasiedziałem się bardzo na tej Śnieżce. Łącznie spędziłem tam ponad 30 minut, a jak też mówiłem wcześniej, bardzo zależy mi na czasie i sytuacja wygląda teraz tak, że za 5 godzin mam pociąg, a mam do pokonania jeszcze 20 km. Kolejny powód, dla którego się cieszę, że robię dzisiaj tę trasę. Mały staw. W oddali widać Śnieżkę. Pierwszy raz go widzę w takiej scenerii. Zawsze była mgła, jak szedłem tym szlakiem, także fajnie. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda wielki staw. No i zobaczcie, punkt widokowy nad wielkim stawem. Robi wrażenie ten zbiornik wodny. Polewam tylko na tym, że nie ma miejsca, gdzie widać wielki, mały staw. W tym miejscu robiliśmy sesję zdjęciową z chłopakami, jak byliśmy w listopadzie. Wrzucę wam za chwilę zdjęcia, żeby wam pokazać, jaki jest kontrast pomiędzy zimą a późną wiosną w górach. Znajdujemy się pod Słonecznikiem. Jest to majestatyczna formacja skalna, najsłynniejsza w tym paśmie górskim. Myślę, że jest to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić, będąc w Karkonoszach. Z tyłu rozciąga się piękna panorama. Zobaczcie, jakie boisko. Przecież jak tam wpadnie chłopakom piłka, to jest koniec. Doszedłem do przełęczy karkonoskiej. Jak też widzicie, sporo zszedłem, ponieważ jestem na wysokości 1200. Jest napis Śrenica, 11 km. Tylko że z tej Śrenicy muszę jeszcze dojść do Szklarskiej Poręby. To jest łącznie 17 km, a mam niecałe 5 godzin. A tam jest schronisko Odrodzenia. No i zobaczcie, wszystko co dobre szybko się kończy. Skończyła się płaska droga z lekkimi zejściami w dół. Teraz znowu pod górkę. Będę musiał łącznie podejść 250 metrów około i potem znowu będę szedł po płaskim. Kolejne skałki, tym razem takie piękny widoczek. Sporo podszedłem, natomiast musi wlecieć przerwa, bo przyznam szczerze, że jest ciężko, muszę się doładować. Zjadłem, energia wróciła, podejście się skończyło, także jest pięknie. Mapa turystyczna pokazuje
Przewidywany czas trasy na 3:45. Ja mam pociąg za 3 godziny 40 minut. Także ładnie nadrobiłem, bo miałem jakieś 2,5 godziny straty, mi się wydaje. Także będzie tylko lepiej. Jedynym minusem jest to, że nie mam wody już prawie. Mam jeszcze 12 km do pokonania, a mam jakieś 300 ml wody, a miałem 3 litry, także no jest to słaba informacja. Zobaczcie, teraz trochę zejścia po takich kamieniach, po to, żeby podejść. Czeka mnie ostatnie podejście dnia dzisiejszego. Tutaj widać Wielkiego Szyszaka 1510, w oddali widać Śnieżne Kotły 1490. Będzie to najwyższy punkt, który jeszcze dzisiaj odhaczę, ponieważ na Wielkiego Szyszaka wchodzić będziemy, natomiast nie na sam szczyt, będziemy go omijać, ponieważ tak prowadzi szlak. Znak pokazuje, że Śnieżne Kotły są za 2 km. Także za 2 km będzie już z górki i tam myślę, że jeszcze bardziej nadrobię swoje tempo. A teraz rozpoczynam ostatnie, poważniejsze podejście podczas dzisiejszej wycieczki. Teraz coś zmienili z tego, co widzę, ponieważ ostatnio jak byliśmy w marcu, to szliśmy tędy, a ja chciałem iść tym szlakiem, tylko był zamknięty, a teraz role się odwróciły. Także fajnie, bo z tego szlaku będzie ładnie widać Śnieżne Kotły. Widoki są niesamowite. Jak też sami możecie zobaczyć, widoczność na kilkadziesiąt kilometrów. Natomiast ogromnym minusem jest to, że jest bardzo mocny wiatr, przez co wiele nie nagrywałem na tych kotłach, bo chciałem jak najszybciej stamtąd się zmyć. Odpowiedniego ubrania. Nie mam odpowiedniej czapki. No niestety, na nieszczęście moich nóg jeszcze będzie trzeba trochę podejść, ale jestem na 99% pewny, że są to ostatnie przewyższenia na dzisiejszej trasie. Za mną jest Śrenica, zdecydowałem się na nią nie wchodzić, ponieważ nie ma to dla mnie żadnego sensu. Tak jak już mówiłem, po pierwsze się śpieszę, po drugie są tam tłumy ludzi, a po trzecie z niczego bym tam nie skorzystał, więc to się mija z celem. I teraz zaczynamy już zejście, całe szczęście. Zostało mi 6 km do miejsca docelowego, a mi się woda skończyła, także będzie to ciężka przeprawa, bo już chce mi się pić, ale jak już dojdę i się nawodnię, będzie w porządku. Tu się kończy taka żwirowa, kamienista droga i mamy asfalt. I jest to niesamowita ulga dla moich stóp. Ostatnia atrakcja na dzisiejszej trasie. Wodospad Kamieńczyka. Najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach. Tam na dole istnieje jeszcze opcja, żeby wejść na taką metalową płytkę. Zobaczcie, jak wygląda od dołu, ale ja już sobie to odpuszczę, bo wstęp jest płatny. Jesteśmy pod dworcem pół godziny przed czasem. Zrobione już zakupy. Zobaczcie, 2 puszki Fanty, jakieś, nie wiem, jabłecznik, krosanty, smoothie, woda. Jeszcze było Oshi, ale pół litra Oshi poszło na raz. Zrobiłbym podsumowanie. Zrobiłem dzisiaj tyle kroków, tak dokładniej. I myślę, że to by było na tyle. W sumie do zobaczenia.